Siemanko, kolejny odcinek z Białorusi. Zapraszam Was na drugą część. Jesteśmy dalej w Brześciu, ale dzisiaj jedziemy już do Mińska, czyli do stolicy. Muszę Wam pokazać jedną ważną rzecz. Powiem Wam, że tutaj chyba też byli nasi robotnicy z Tajlandii i projektowali toaletę. Zobaczcie, ta toaleta na pozór wygląda normalnie, co nie? Całkiem normalnie, dopóki się na niej nie usiądzie. Możliwości, żeby usiąść normalnie, no nie ma, no bo najlepiej trzeba siedzieć po prostu tak. Całkiem podobnie było u nas w mieszkaniu przez moment, ale na szczęście Paweł pojechał, zrobił awanturę i poprawili. Się śmiałem, ale tutaj to całkiem jak w Polsce. Niczym innym to nie, oczywiście się nie odróżnia. No to stary, no. Stare osiedla. Te nowe teraz to są... Dokładnie, niczym się to nie odróżnia. Zobaczymy jak w Mińsku będzie, ale moim zdaniem to Mińsk jeszcze lepiej będzie wyglądał, chociaż na pewno są też dzielnice, które nie wyglądają ciekawie. Ale jak na razie moim zdaniem jest prawie tak samo. Tyle, że parę lat w tył. Bardziej taki PRL, ale tak to samo. Wiecie, też można by było powiedzieć, że ten kraj nie może się jakoś specjalnie wyróżniać, ponieważ jest bardzo blisko Polski. No ale jakby nie patrzeć, te wszystkie kraje, które tam jednak, na których jednak trzymali kiedyś tam łapę, ten Związek Radziecki i tak dalej, to Polska się tak niesamowicie rozwinęła. Polska jest zdecydowanie najbardziej rozwiniętym krajem z tych wszystkich, bo byłem praktycznie w każdym. Czekaj, nie byłem w którymś? Ale wiesz, Polska nie była Związkiem Radzieckim. No tak, no ale naprawdę, no widać dużą Pod różnicę. zaborami trochę była, no ale... Przez moment tam łapę trzymali, no nie ma co gadać. 123 lata była pod zaborami. No to nawet nie taki moment. Tak, ale wiesz, no ale zdecydowanie widać różnicę, jak się pojedzie na przykład tutaj, gdzieś na Ukrainę, gdzieś na... Nie, Polska naprawdę wygląda świetnie, jest tak nowoczesna. Totalnie, chodź, mamy zielone. Totalnie. Szybko. Także doceniajcie. Tutaj jest taki trochę wehikuł czasu, można powiedzieć. Na takich starych nagraniach, jak mi rodzice nam wszystko pokazywali ze starych lat w Polsce, to tak jest. Jakby tak jak ostatnio byliśmy w tym Muzeum Życia PRL, nie? To tak też trochę. Ale i tak jest lepiej niż sobie wyobrażałem. Zdecydowanie. Ale wiesz, my też się jakby cały czas stoimy w kręgu, znaczy w obrębie centrum. No tak, no wiadomo, to dlatego mówię, że są na pewno dzielnice takie mniej ciekawe, ale poza tym tu jest całkiem spoko. Zobaczymy Mińsk, jestem ciekawa. No, Mińsk to będzie jeszcze bardziej rozwinięty. Moim zdaniem tam będzie już naprawdę normalnie. Dobra, byłem teraz wypłacić pieniądze, bo w niektórych miejscach nie da się płacić kartą. I najważniejsze jest to, pamiętajcie, że ani Revolut tutaj nie działa, ani Wise tutaj nie działa. Wise. To po polsku mówię po prostu. To one nie działają. Moja karta ma takie Moniz, czy jakoś tak, to normalnie działa. Przeważnie karty Visa też tu działają, bo tak pytali od razu, czy mamy Visa, chociaż to Moniz to jest Mastercard. No, a ja mam Wise'a, mam Visa i nie działa, no. No widzisz, popatrz. No, powinniśmy wypłacić pieniądze, zobaczcie jak wyglądają. Ruble białoruskie. 50, 20 i 10. Przeliczenie to jest 80 rubli 100 zł. No, także idziemy wydać trochę pieniążków. Chciałem kupić kartę teraz MTC za 30 rubli 100 giga. Nie da się kupić mniejszej. Dzisiaj rano wstaję i oczywiście kolejne wiadomości. Uważajcie na siebie po tym, jak miałem napisane na Instagramie, że jesteśmy właśnie na Białorusi. No i powiem Wam, że jestem trochę zaskoczony, bo rozumiem, jak myśmy byli jacyś niedoświadczeni i tak dalej, podróżnicy. No ale my w ostatnim czasie byliśmy w takich miejscach, że na takiej Białorusi to się naprawdę bardzo normalnie czuje. No ale wiadomo, no, jest ta propaganda w telewizji i tak dalej, ale tutaj na miejscu, jak na razie z tego co widzimy, jest normalnie. No, karta kupiona, MTC, ładnie poleciła nam Hania, dziękujemy bardzo, dużo podpowiedzi fajnych nam dała, także już się niektóre przydały, a dopiero zaczynamy z nich korzystać. Jak dojedziemy do Mińska, to wykorzystamy ile się uda. Teraz powiem Wam 10 ciekawostek na temat Białorusi. Pierwsza, co znaczy Białorusia?
Biała Rosja. Tak się mówi, czy się nie mówi? No mów. Mówi się Białoruś czy Białoruś? No po polsku Białoruś. No dobra. Co znaczy Białoruś? Biała Rosja. Ale Piotrek, ciekawostkę powiedziałeś. Dobra, Kto by na to padł, że Białoruś to może być Biała Rosja? No dużo osób na przykład, nie? Dobra, koniec podśmiechiwania się, to była pierwsza moja ciekawostka. Ponad 650 osób żyje na Białorusi, która ma ponad 100 lat. A jedna, najstarsza pani, nazywa się Anna Rygiela. Sprawdzę. Nie wiem, czy dalej żyje, bo nie wiem, czy to są aktualne dane. Ale to są dane sprzed kilku lat, więc... A skąd wiesz, że jest przed paru lat? No a nie? Nie wiem. No to A zerknij, tam będzie wpisane. Anna Ragiel urodziła się w 1889 roku, czyli wychodzi na to, że miałaby 135 lat. Nie wiem, czy to jest możliwe, raczej nie. Ale na tamtym moment miała ile? 130? Nie wiem, z kiedy to jest, no. Aha, Po dobra. prostu jest żona starszą osobą, która urodziła się jest Anna Ragiel. Dobra, to nawet gdyby to było wpisane w 2000, to i tak już by Czyli miała... dalej ma dużo lat. Bardzo dużo. No. I tak była Leciwego wieku. starsza. Była bardzo starsza. Ciekawostka numer 3. Na Białorusi dalej obowiązuje kara śmierci. Jest to jedyny kraj w Europie, gdzie jeszcze takie coś się dzieje. Ciekawostka numer 4. Na Białorusi uczniowie mogą otrzymać ocenę od 1 do 10. Obowiązkowa nauka trwa tutaj od 6 roku życia i trwa 9 lat. Ciekawostka numer 6. 5. 5 była szkoła. To była 4. No dobra, no to 5. Ciekawostka numer 5. Ziemniak i dania z niego przygotowywane są najbardziej popularnymi daniami właśnie w całej Białorusi. I dodatkowo w Mińsku możemy znaleźć pomnik ziemniaka i jak będziemy, to postaramy się go znaleźć, żeby wam pokazać, ale nie obiecuję, bo nie wiadomo gdzie, ale poszukamy. Ciekawostka numer 6. Białoruś ma 2 obowiązujące języki, którym jest oczywiście białoruski i rosyjski, ale podstawowym językiem jest tutaj rosyjski. Ciekawostka numer 7. Na Białorusi jest tylko 1% bezrobocia, a od 2015 roku bezrobocie jest tutaj przestępstwem. Czyli ty byś był przestępcą. Białoruś jest jedynym krajem w Europie, który nie wprowadził zmiany czasu na zimowy i letni. Obowiązuje tutaj czas +1 co do Polski, czyli jak w Polsce mamy teraz 10, to jest 11 i obowiązuje tutaj ta sama strefa czasowa co w Rosji. Znaczy w Rosji jest parę, ale dokładnie ta sama co w Moskwie. Ja się boję gołębi na przykład. Nie, dla mnie gołębie to są takie... Zaczekane do ciebie, a nie, to tutaj to dziewczynki. Dobrze, to Zostawcie mnie. Ciekawostka numer 9. Symbolem Białorusi jest bocian, ale zwierzęciem narodowym jest żuk. Ciekawostka numer 10, już ostatnia, mam nadzieję, że wam się bardzo podobały. Białoruś zamieszkuje około 700 000 Polaków. A dlaczego? Ponieważ ten teren, na którym jesteśmy teraz, właśnie Brzeź, kiedyś należał do Polski, do 1945 roku. No i powiem wam, że bardzo wygląda jak w Polsce. Nie ma co ukrywać. Bardzo, bardzo. I mimo tego, że kiedyś to były polskie tereny tutaj, to po polsku się tutaj nie dogadać. Język jest w miarę podobny, to my się nie potrafimy dogadać z nimi po polsku. Mimo, że jest podobny, to jest inny. Prosimy, pytamy o osobę, czy któraś mówi po angielsku się dogadujemy. No, wiecie, jakieś tam pojedyncze słówka, jeszcze okej. Ale żeby porozmawiać z kimś, nie ma szans. Totalnie. W ogóle wczoraj wam powiedziałem jeszcze kolejnej rzeczy, która tutaj była na granicy, jak byliśmy, bo to też zapomniałem wczoraj powiedzieć, to też takie ciekawe. Jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, sprawdźcie, ponieważ to jest drugi odcinek, który nagrywamy dla was z Białorusi. Ale wczoraj na granicy na przykład było tak, że jak dojeżdżaliśmy, kierowca nasz mówi, że on na przykład nie bierze obywateli Ukrainy do swoich autobusów, ponieważ jest dużym problemem, bo oni są najdłużej zatrzymywani właśnie na granicy i najdłużej przesłuchiwani. Każdy Polak jest tam przesłuchiwany też, to żebyście wiedzieli, co by się nie działo, jak będziecie przekraczać granicę, wezmą was na przesłuchanie. Od razu. I warto mieć coś zarezerwowane. No nie, Byle co, nawet jeden nocleg, obojętnie co, bo mnie od razu zapytali. Jakiś... Tak, ale kierowca mówi tak, módlmy się, żeby przed nami nie było żadnego autokara, gdzie są ludzie z Ukrainy. No i był, cały, totalnie cały. Tyle to zresztą, oni wszyscy byli po prostu na przesłuchaniu. Jak my weszliśmy do środka, to wszędzie były ich torby i wszyscy mieli przesłuchania. I mimo tego, jaka jest napięta sytuacja między nimi, to i tak normalnie ich wpuszczają.
wiadomo, że dłużej to zajmuje, Ja podejrzewam, że to są pewnie ludzie, którzy tam mieszkają, na przykład mają, nie wiem, męża albo żonę z Białorusi. Tak. Tutaj żyją na stałe. No tak. Po co my tu idziemy? No tu i... Albo tamtędy może być? No. Dobra, chodź tamtędy, no. Co, pa. Mustang jest. Takiego Mustanga bym chciał. Gdzie wchodzisz? W środek. W środek gdzieś chodzi, no? Też taki właśnie vibe, jak ostatnio rozmawialiśmy, jak do Różyckiego. No tak, Do Różyckiego wersja Brzeg. ale dokładnie tak jest. Tak to wygląda. I to widać, że te ubrania są jeszcze takie pokolenie w tył. Totalnie pokolenie w tył. Kto z was pamięta czasy, gdzie jechało się z rodzicami albo samemu, jak ktoś jest starszy tutaj, na taki właśnie targ. Przymierzało się dżinsy na kartonie położonym na ziemi. Nie było żadnej przymierzalni. Przymierzało w zimę takie dżinsy na No. kartonie. Ale u nas w domu na przykład było tak, że my co niedzielę jechaliśmy na targ. Na giełdę się, to na giełdę się jechało. Ona się wyjęła na rynek, na Kawaleryjską albo na Jurowiecką. No to mieliśmy na giełdę. W Białymstoku. Ale to były czasy. A pamiętasz, że jak się jechało, na przykład kupowało kasety wideo albo coś takiego? No jasne, Piotrek. A nie ma, ale ty jesteś 5 lat młodsza. No ale mimo wszystko, no pewnie ja miałam na kasetach wideo wszystkie bajki Disneya. Ja się wychowałem na co niedzielnym disco polo, jak leciało. Disco polo relax. Cały czas. A to bardziej klimaty moje, w sensie nie moje dosłownie, tylko podlaskie. Podlaskie, tak. W całej Polsce leciało. I tak samo się oglądało Hugo, zawsze co niedzielę można było Tak. zadzwonić i grać w Hugo. Nigdy się nie dodzwoniliśmy. Teleranek był jakiś. Totalny mamy ostatnio wehikuł czasu. Nie, że w Warszawie nagrywaliśmy takie stare miejsca same. Przyjechaliśmy tutaj, to mamy to wszystko tak naprawdę. Ale fajnie, fajnie. Bardzo fajnie. Tak z sentymentem miło się wspomina. Ja się teraz zastanawiam na ten temat, że fajnie jest to, bo teraz się zastanawiam, że trzeba coś kupić do pociągu. Będziemy jechać 4,5 godziny do Mińska. I to jest właśnie taka przewaga takich krajów, jak na przykład w Tajlandii tak jest, ale w Uzbekistanie też tak było, w Kazachstanie, że wsiadacie do pociągu i się nie musicie przejmować tym, że nie macie picia i jedzenia. Bo cały czas ktoś przechodzi i handluje czymś. Cały czas sprzedają świeże jedzonko, nawet ciepłe posiłki, picie. Aczkolwiek raz się nacięliśmy w Tajlandii, pamiętasz? A co? No, że chcieliśmy kupić, myśleliśmy, że będzie i nie było Ale to akurat. wyjątkowo, przeważnie zawsze jest. Idziemy zjeść taki dobry obiadek. Chcemy znaleźć coś też typowo z lokalnej białoruskiej kuchni. I po tym jak poczytałem przed chwilą jeszcze na temat tych ziemniaków, to podobno dobry szef kuchni, czy dobry ktoś, kto się zna na tym, potrafi przygotować 2000 różnych dań z ziemniaków właśnie. Piotruś, ja jestem z Podlasia, więc ja kumam, o co chodzi z tym ziemniakiem. To jest moje ulubione warzywo i mogłabym to jeść do końca życia, tylko ziemniaki na różne sposoby. A ty chyba nie jesteś Dlatego ci się największym fanem. spodobałem, bo moja głowa jest jak ziemniak. Tak myślałem. Ale Coś cię przyciągnęło ty do lubisz mnie. ziemniaki? Chyba tak średnio. Jasne, że lubię. No ale nie aż Ale tak. jestem ryżojadkiem, jestem typowym Azjatą. No. Na obiad kupiliśmy po prostu placki ziemniaczane z sosem grzybowym, także nie było co pokazywać. Ja rosołek, ale oczywiście chłodnik, jak dzień w dzień, jak tylko ma okazję. Co? No, ale znaleźliśmy fajną, no mówię, że chłodnik jadłaś jak dzień w co Jezu, dzień. jak Dzień jak co dzień. Mogłabym się żywić chłodnikiem i ziemniakami do końca życia. No, ale Ala znalazła fajną stronę, gdzie są podane największe specjały właśnie z ziemniaków Białorusi. Także dojedziemy do Mińska i mamy cel spróbować chociaż paru z tych dań i wam pokazać. Bo były tam niektóre naprawdę bardzo ciekawe. Chciałem już na dworzec, może jesteśmy praktycznie.
Za 45 minut odjeżdża nasz pociąg. Chcemy jeszcze znaleźć jakieś miejsce, żeby sobie telefony podładować. Bo z racji tego, że jesteśmy doświadczonymi podróżnikami i zawsze czegoś nie spakujemy, to tym razem nie wzięliśmy powerbanka żadnego. To akurat nam się często zdarza. No tak, ale żeby nie było, mamy Mamy nawet dwa. Mamy nawet dwa, ale w samochodzie. Także nikt nam nie powie, że nie mamy, bo mamy, ale nie przy sobie. Patrzcie, jak ładnie wygląda dworzec w środku. Żerandole. No. Muszę ten sklep znaleźć. Trzeba kupić coś dobrego, jedzonka. Sałatka śledziowa. Kurde, nie wiem, chyba bym się bała. Warzywna, normalna. No dobra, nie to kupmy jakieś bułek po prostu. A są bułki? Co? Są jakieś Z bułeczki? drugiej strony. Błyskowitą. No teraz. No, pani nam fajnie powiedziała, 9 wagon, miejsce 11 i 12. Wyjeżdżamy 13:59 i na miejscu mamy być 18:37. Ale widzieliście, jak śmiesznie, że tu przy każdym wagonie stoi oddzielny konduktor? Ale to w wielu miastach, Kazachstan, to Uzbekistan, wszędzie tak jest. Tak. Każdy sprawdza ci nie dość z biletu, to jeszcze z listy. Oni mają listę wszystkich normalnie tych, co kupili bilety. Pamiętasz, że dawaliśmy dokumenty? Nie dawaliśmy. Nie. W Uzbekistanie na przykład trzeba było dawać. Ale w Polsce też generalnie musisz przecież dawać. Ale wiedzą, po prostu ile sprzedali. Nie przy kupowaniu normalnie, ale przy... jak online kupujesz, to musisz później pokazać dokument. W Indiach. Ty mówisz po czesku, ty mówisz. Bo ja mówię tak, bo ja mam taki akcent. Ty jesteś z Białej Podlaski, bo z Bielska Białej. Ty możesz mówić. Bardzo blisko Czech. Elegancko. Można sobie rozłożyć, się położyć na górze normalnie. 4 godziny 37 minut mamy jechać, zobaczymy ile będziemy jechać naprawdę. Ale fajnie. Myśleliśmy, że mamy normalne krzesła tylko. A tu petarda, będzie można się położyć. Tylko jeden minus jest taki, nie ma gdzie podpiąć, nie ma kontaktu, nie ma ładowarki jak podpiąć. No ale trudno. Ale w ogóle myśleliśmy, że się dogadywaliśmy z panią, że ona nam da normalne takie siedziska. A tu jednak nie, no bo ten pociąg później jedzie do Sankt Petersburga. Także on ma daleką trasę. Rosję wiemy, może w przyszłym roku się uda pozwiedzać, może za 2 lata. Zobaczymy. Na przyszły rok mamy dużo planów, także nie wiadomo, gdzie to będzie można wcisnąć, ale kto to wie, plany się lubią zmieniać, pamiętajcie. A nie tamtędy właśnie, Piotrek? Nie tędy, Piotrek? Nie tam. Jesteśmy w Mińsku, czyli w stolicy Białorusi, w której mieszka 2 miliony ludzi. Pierwszy co idziemy zawieźć nasze plecaki do hotelu, odebrać klucze, no i ruszamy na miasto.
Gdzie to wychodzi? Musimy sprawdzić, czy działa tu Uber. Ktoś mi mówi, że działa, ale to się okaże zaraz. Będziemy go można złapać. Chociaż wiedziałem do ulicy. O, to jest łapać, fajnie. Myślałam, że ty jesteś sowiecką. Trochę tak. Nie trochę. Trochę bardzo. Nie no, ogólnie ładnie to wygląda. Kolejne miasto, gdzie są trolejbusy. Bo w Brześciu też były. W Polsce to już mało co można W Lublinie zobaczyć. jest chyba, no ale Ciekawe, na gdzieś Śląsku jeszcze... chyba też gdzieś jeszcze są. Ale nie jestem pewien. Nie wiem, czy w Trójmieście gdzieś nie ma. Możecie napisać w komentarzach, jeśli u was w mieście akurat są, to dajcie znać. Tutaj właśnie na dworcu na -1 możecie znaleźć sobie przechowalnię życzek, bo ktoś przyjeżdżał na przykład na jeden dzień, tylko tak przejazdem, to znajdziecie spokojnie. No, mamy do hotelu 40 minut, ale idziemy po prostu się przejść i pozwiedzać. Dokładnie tak, żeby jak najwięcej zobaczyć. Pogoda jest idealna na spacery, bo nie jest za gorąco. W takiej pogodzie się najlepiej zwiedza. Wiem, ale może nie będzie padało. Jak będzie, to pójdziemy na To jakąś... uciekniemy. Nie, musimy zjeść coś dobrego, typowo coś takiego Tak. stąd, z Białorusi. Tutaj za nami dwie wieże, na jednej zegar, na drugiej herb z sierpem i z młotem. Niestety zapowiadali dzisiaj, że tak ma być, jak jest, właśnie się rozpadało. Także długo nie musimy na to czekać, ale spokojnie znaleźliśmy sobie lokalną restaurację z lokalnym jedzonkiem i z racji tego pójdziemy sobie tam chwilę przeczekać i popróbować dobrego jedzonka. Wcale źle to nie wyszło. Wcale To nie. jedzenie było dobre, ale jest dobrze oceniane. Dobre jedzonko to zawsze dobre wyjście. Najważniejsze, Zdecydowanie. żeby poprawić sobie humor. Jak można lepiej sobie poradzić humor niż dobrym jedzonkiem? Najważniejsze. Tak jest. No, a my tutaj, zaraz koło dworca, jak wyjdziecie w prawo, jest taka galeria i było tam jedno jedzonko bardzo dobrze oceniane i po zdjęciach też wyglądało bardzo dobrze. Także idziemy sprawdzić. A że my lubimy sprawdzać dobre jedzonka, Tak. Weźmy dwa różne, żeby można było popróbować. ja nawet myślę, że może i 3. Zobaczcie, tutaj nie mają McDonalda, tutaj mają taką podróbkę, co też jest, to się nazywa McBee. Powiem wam tak, trafiliśmy po prostu z jedzonkiem i z restauracją idealnie. Nie dość, że dobre ceny. No, jeszcze mamy taki widoczek. Niestety, no pogoda jest jaka jest, ale to nic nie zmienia. Dobra, no zupki, no to patrzcie, i tutaj przychodzi na 17,50, no to trzeba liczyć, że to jest jakieś 13-14 zł. Nie ma. O, nie ma niestety czegoś, co zamówiliśmy. A co pan poleca? My zamówiliśmy tą zupkę, no to ona wychodzi około 16 zł. Nie, ale to tak bardzo Niestety, chciałam, no. To chciałam najbardziej. To były takie pyzy z mięsem, smażone z sosem pieczarkowym. Kartacze takie. Takie kartacze, no. Cepeliny, cepeliny są w Weritesku cepeliny. No. Szkoda, no, bo to naprawdę dobrze wyglądało. Ale tak, polecił nam pan, żeśmy sobie wzięli placki ziemniaczane, które w środku mają mięso. To też może być coś ciekawego, one kosztują około 20 zł. I zamówiliśmy jeszcze do tego to, tak? Babkę ziemniaczaną? Babkę ziemniaczaną, no. Babkę ziemniaczaną, ona wychodzi coś koło 17 zł. No to jest w sumie taka Ale szkoda, że tego nie było, bo to wygląda naprawdę pięknie. podlaska kuchnia z twistem. No tak jest. Dzisiaj Ala została moim testerem ze względu na to, że to jest... Strasznie mi się wydaje to, że oni tak nie podpiekają dobrze tego Boczku. boczku. I to jest takie, wiecie... Najpierw babka, coś co jest od ciebie z rejonów. Tak, jestem ciekawa. Kurde, ale to Będziesz miała porównania. Jakbyś porównała? No i mamy lepsza. No to wiadomo, twojej mamy na pewno jest lepsze. Nie, ale serio. Spoko, taka trochę bez smaku, trzeba będzie sobie dosolić. Tutaj placki ziemniaczane z czymś w środku, tak? Nie jest złe, broń Boże, żeby nie zabrzmiało, że złe, ale szału nie ma. Weź tak, żeby było z mięskiem od razu. No wziąłeś bez ogóle. O, tu masz to. To już kolejne placki, które dzisiaj jem, więc... I co? Średnio? Niedobre nawet. Serio? To mięso ma dziwny posmak, weź spróbuj ty. Muszę spróbować. To jest nie tak z tym mięsem. Dla mnie jakoś metalicznym, nie wiem, niedobre, naprawdę bardzo.
To jest nierody zwykłe. Ale spróbuj, no. Spróbuj i sam oceń. I co? Nie ma takiego posmaku według Ciebie to mięso? Nie? Źle trafiłaś. Ale normalne. Spróbuj samego mięsa. Trochę się boję. Fajna taka ciekawostka dla Was na temat stolicy, czyli Mińska. Podczas II wojny światowej miasto zostało totalnie zniszczone. 80% miasta zostało zniszczone, tak jak na przykład Warszawy też. Później mieli plan, żeby przenieść Mińsk w inne miejsce, ale jednak... Żeby budować na nowo w innym miejscu. Tak, budować na nowo w innym miejscu, ale stwierdzili, że zrobią tutaj, odbudują całe miasto i odbudowali. Taka ciekawostka. Takie podsumowanie. I odbudowali. Jesteśmy. Tutaj już w stolicy to zdecydowanie inne samochody widać. To nawet takie konkretne. O, nawet Rolls-Royce jest. No bo jesteśmy akurat w dobrym jakimś miejscu. Ale samochodziki całkiem, no, Bentley. Nie no, samochody są mocne. Chyba jednak jesteśmy w jakimś dobrym miejscu. Same na bogato. O, Maybach z tyłu. W Polsce tylko Rydzyk ma Maybacha. Czyli jesteśmy w jakimś miejscu na bogato, na pewno. Nie no, żartuję z tym Rydzykiem. Pewnie ktoś tam jeszcze ma, ale on ma najbardziej popularnego, bo dostał go od bezdomnego. Co? Nie słyszałeś? Nie. Że Rydzyk dostał samochód od bezdomnego? Nie. Przecież to nie jest za pieniądze tych starych babci, co mu wysyłają. Bezdomny mu. Bezdomny mu dał. Nie, no jakaś mocna ulica. Mocna, no zdecydowanie. Patrzcie, jaka BM-a. MPR-ka elektryczna nowa. Ale ładny, co? Piękne. Zastanawiam się, jak nasz Fordzik by wyglądał oklejony właśnie w takim kolorze innym trochę. Ale też jest ładny. Jest, no wiem. Bardzo dobrym pomysłem było się przespacerować do hotelu, mimo że pokazywało 50 minut. To i tak fajnie od razu pozwiedzać i popatrzeć, jak wygląda miasto. I przed Państwem Pałac Republiki. Wczoraj pewnie tutaj też były obchody, bo były duże obchody wczoraj właśnie 80. rocznicy odzyskania niepodległości. Były parady i tak dalej, co nie Ala? I tak dalej. Ale uwielbiam, jak ja mówię, i tak dalej. O, ile żołnierzy, to nie można nagrywać. Teraz wejdziemy do jakiegoś lokalnego sklepu, zobaczyć po prostu jakie mają tutaj produkty i w jakich cenach. Wodę swoje inne. Mleko w woreczku. Chcieliśmy Wam nagrać, ale niestety był zakaz i lipa, ale ceny chyba podobne. No chyba tak, ale dużo mniejszy wybór generalnie. No, pełno. A może trafiliśmy akurat na taki sklep. Pustki i
słabe zaopatrzenie, Ale bardzo. wydaje się, że chyba trafiliśmy akurat na taki sklep jakiś słaby. Ale ja pamiętam, bo wiecie, ja pochodzę z terenów przy granicy z Białorusią i pamiętam, że do nas Białorusini przyjeżdżali na zakupy. Robili takie ogromne zakupy, więc No ale nie wiem, może teraz coś się zmieniło. Ile lat temu to było? No parę, no, to mogło się coś zmienić. No właśnie. Teraz w Polsce jest drogo. Nie ma co ukrywać. No tutaj jak na razie to większość rzeczy jest tańsza niż w Polsce. Z tego co zauważyliśmy na razie. W restauracjach tak, ale wybór rzeczy, myślę, że w Polsce jest w ogóle świetny wybór. No. Wczoraj tu właśnie w telewizji widzieliśmy to miejsce. Co? No, masz hotel. Bo tutaj parady wczoraj wjechały właśnie. Pełno ludzi było. No, a tu jest nasz hotel. To byśmy mieli niezły widok wczoraj. No idealny. Na wszystko. Chyba, że dostalibyśmy z drugiej strony. No tak. Hotel Planeta. Jeden z 3 chyba tylko. Albo nie, może nie, sorry. W Mińsku było więcej dostępnych. To w Brześciu były tylko 3 hotele na Trip.com dostępne. Na Bookingu oczywiście żaden, bo nie działał. Airbnb żaden. Także zarezerwowaliśmy tylko dlatego. To był najtańszy. 200 zł kosztowało. No bo ja mam, że czuć trochę tą komunę tutaj. I ludzie, niektórzy bardzo niemili. Tacy, jakby to powiedzieć, ci, którzy zajmują jakieś takie stanowisko albo coś, to nie potrafią być mili. No a tak wygląda nasz pokój. Która godzina? Za 15. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie, że oglądaliście, bo to koniec odcinka 2 z Białorusi. Czeka Was jeszcze 3. odcinek, w którym zobaczycie kolejną część z Mińska, czyli ze stolicy i jak wyglądał nasz powrót do Polski, a zapowiada się naprawdę bardzo długa trasa, a szczególnie długa, bo wiele godzin pewnie przed nami. Jak podobają Wam się nasze odcinki, pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, a także zapraszamy Was na naszego Instagrama, czyli Podróże Wojownika YouTube, a także Lala Horosz. Pozdrawiamy serdecznie. Dale, dale, dale,